Dzień dobry. Piękne okoliczności przyrody. No trochę czasu minęło od ostatniego filmu, za co przepraszam, no ale praca, okres letni, grille, urlopy, motocykle, modele, to się nie da tego wszystkiego pogodzić. I trochę tam wyjazdów różnych dziwnych i ciekawych było, niektóre mniej ciekawe. Tak czy inaczej, witam ponownie. Myślę, że co jakiś czas uda mi się tutaj wrócić i wrócił też temat tego Mustanga, który ostatnio jak latał, to nie polatał, bo jakiś dziwny dźwięk ze strony piasty dobiegał. Znaczy właśnie piasty, trudno powiedzieć. To ja już teraz wiem, że to była piasta. Nie uwierzycie, co się stało. Jedna z tych śrub, która jest tutaj w środku, po prostu pękła. No i niestety efekt tego był taki jaki był, czyli dziwny dźwięk i wibracje całego samolotu. No piasta teraz, no widać, jest inna, tamta była biała, teraz jest czarna. Też wypłynął w którymś momencie temat regulatorów, na którymś z forów. Tutaj jest jakiś problem z szarpaniem tych regulatorów. To jest taki zwykluch, nie wiem, one 35 zł kosztują lub niewiele więcej. I tu powiem tak, z jednej strony tak jak płacisz, tak wymagasz, tak? Niedużo płacisz, to nie ma co wymagać. Choć to taki troszeczkę też stereotyp. Według mojej oceny z nimi nie jest jakoś tam tragicznie, nie źle. One nawet są, zdaje się, programowalne. Którymś tam regulatorkiem udało mi się, jak podłączyłem, to przynajmniej część z nich zagadała, bo one, no właśnie, bo z tymi regulatorami to też jest różnie, sobie przejrzałem w domu. Jedne są z tymi takimi kabelkami żółto-czerwono-brązowymi, a inne są z tymi standardowymi biało-czarno-czerwonymi. I chyba te żółte daje się programować, jak dobrze pamiętam, a nie sprawdziłem. Wypadło mi to z głowy. Natomiast te biało-czarno-czerwone nie. I jedna rzecz, ja tylko z nimi jedną przygodę miałem. Tu teoretycznie, a w zasadzie tak, jest tutaj napisane, że obsługują akumulatory 2 do 4S. No to zamontowałem w jednym z samolotów z EDF-em i przy akumulatorze 4S nie, to nie było to. Ja nie pamiętam, czy on się grzał. Tak, on się potwornie grzał. I ogólnie ten regulator ma tendencję do dość mocnego grzania się. Samolot jest prawie przygotowany. Tutaj już takie mamy lekko zachodzące to słońce. Nie będę czekał, aż ono zajdzie całkowicie. Start. No to teraz to dopiero numer mi się przytrafił. Zrobiłem lot, po czym okazało się, że kamera miała nie włączoną, więc jeszcze raz to samo. Czyli startujemy i zobaczymy. Ja wiem, że było dobrze i mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. Tak samo dobrze, jak było poprzednim razem. Okej. Tak, i poprzednim razem też była obowiązkowa akrobacja, ale teraz już się czuję pewniej, bo ja już tym samolotem przed chwilą latałem, to już wiem, że całkiem nieźle mu idzie. Tak. Jak większość Mustangów, całkiem fajne zacięcie akrobacyjne. Będzie jeden problem z lądowaniem, bo już poprzednim razem tutaj zahaczyłem o badylki. Szkoda, że się nie nagrało, bo śmigło zrobiło za ostrze kosiarki. No i zobaczę, całkiem dobrze latający samolot, ale raczej bym powiedział, że w kategorii szybkich. To znaczy on może latać wolno i przecież lataniem wolno, ale raczej bym wtedy zastosował silnik troszeczkę słabszy. No i przy tym wolniejszym locie on taką ma trochę tendencję do bujania skrzydłami. To jest jeszcze średnia prędkość. Ja już mówię, jak już wspomniałem, nim latałem. Dobrze się prowadzi. To jest w zasadzie jego trzeci lot. Niestety ten, który się odbył przed chwilą, no nie nagrał się. Fajnie lata. Coś czuję, że znowu dostanę po głowie od Przemka za brak oznaczeń, chociaż naklejki jakieś. Ups.
O, tam musiało być teraz przeciążenie niezłe. Mam nadzieję, że się wszystko nagra. A przynajmniej najważniejsze. No. Także to już jest kolejny właściwie Mustang z 3D Air Combat. Nie wiem, w momencie tego filmu to on już może być dostępny. Bo początkowo jeszcze jak trafił do mnie, to jeszcze nie był dostępny, a teraz to tak szczerze mówiąc to nie wiem. Że tak powiem, no, przez te wszystkie letnie przedsięwzięcia wypadłem z obiegu. Dobra, a weźmy tu jeszcze na... Dobra. No powiem tak, że o tej porze latania to tak troszeczkę nie do końca dobry pomysł, bo jednak mimo wszystko ta szarówa powoduje, że model jest troszeczkę trudniejszy w orientacji, ale to nie jest to niemożliwe. Dobra, teraz takie jakieś małe obroty. O właśnie. Tylko że ja już widzę, że on tak przy tych małych prędkościach może mieć tendencję jednak do przeciągnięcia, ale nic nie... O właśnie, i teraz się zorientuj, czy on skręca w prawo, czy w lewo. Ok, lądujemy. 3 minuty lotu. Tu ciekawostka, bo poprzednia bateria już w tym momencie mi zaczyna pikać, ta nie, a to są tej samej firmy w tym samym czasie kupione i tej samej pojemności bateria. No ale wiadomo, że to z tymi bateriami różnie bywa. No dobra, żeby nie przesadzić, lądowanie. Teraz zrobimy sobie w drugą stronę. Aj, jeszcze gorzej niż za pierwszym razem. Jeszcze gorzej. No nie mam tutaj miejsca ostatnio. W ogóle to samoloty tutaj z EDF-ami to już w ogóle będzie dramat. Nie ma jak wystartować. Nie wiem, muszę popatrzeć chyba za innym lotniskiem. Nie mówię jeszcze hop, ale nowe ślady zieleni. O, tutaj nowe odcienie zieleni, to poprzednim razem. Ale tu jest takie, zaraz zresztą o tym powiem, co tutaj jest. Tak, więcej zieleni na skrzydłach. Okej, no mówię, nie? No dobrze, to tak prawie, że w ostatnich promieniach tego słońca, bo tak już no, tam za chmurami się chowa. Co prawda to nie jest taki zachód, ale no, chmury grube i nie pozwalają. Słów kilka jeszcze tutaj tak na zakończenie. Tak, ja mówiłem o tym regulatorku i o jego grzaniu się. I teraz nie wiem, czy to będzie widać, jak go wypnę. Zobaczcie, w tym miejscu, tu jest ślad. No, nie wiem, jak to ujmie kamera. Ale no, akumulatorek letni jest, tutaj jest ślad. To jest ślad wygrzany przez regulator. On jeszcze jest ciepły. On tutaj przylegał w tym miejscu i po prostu zrobiło się taki ślad, jak to tam, tak jak reaguje LWPLA na ciepło, to tam się to odkształciło, więc z tymi regulatorami no jest jakaś taka sprawa z tym grzaniem się. Czy to może się przekładać na jakieś szarpanie, czy jakieś inne problemy? Nie wiem i nigdy tego nie sprawdzałem i mówię, poza tym wspomniałem EDF-em, nie miałem innych problemów, więc tutaj tak mogę poobserwować jeszcze przy okazji, bo w większości tych moich konstrukcji to się przewijają właśnie te regulatory. Omówienie, jeżeli chodzi o sprzęt, było przy locie dziewiczym, także tutaj ten standardowy, zdaje się, jak dobrze pamiętam, Emax 1290, tak, 1290, skrzydło 10, a tak, skrzydło się, Jezus, oj, skrzydło, śmigło się zmieniło. Śmigło się zmieniło, jest 10 razy 6 i ono zazwyczaj właśnie z tymi silnikami lata i dobrze mi się sprawdza. Także i ten kołpaczek, bo tamten musiałem po prostu usunąć, bo tutaj przez to, że ta śruba tam w środku pękła, to nie mogłem tego zdemontować, uległo to uszkodzeniu. Miałem powiedzieć o skrzydłach. Zobaczcie, tutaj jest takie miejsce, gdzie to skrzydło
zostało odkształciło się, bo nie zostało uszkodzone. Ono tutaj nadal jest i tutaj jak ja go trochę pomasuję, to wróci wszystko do swojego pierwotnego kształtu. Natomiast krawędź natarcia drukowana jest, jak dobrze pamiętam, podwójnie. Jest tutaj taki ślad zagłębienia, ale nic nie pękło. I tu ja to zwróciłem uwagę, jak drukowałem ten samolot. To jest bardzo fajnie przygotowany, bo ta krawędź natarcia nie jest pojedyncza. Ona jest, zdaje się, tam podwójna lub nawet potrójna. Tylko tutaj do tego miejsca. Tak, gdzieś tutaj do tego miejsca. Przez co bardzo mocna jest krawędź natarcia i tutaj to jest właśnie taki samolot, ja o tym zdaje się wspominałem, który jest przygotowany do druku zarówno z wzmocnieniami, jak i bez wzmocnień. Ja tu wrzuciłem węgiel, trochę cięższy, z tego co pamiętam, jakieś 700 gram do lotu. Moim zdaniem całkiem nieźle. Wydaje mi się tak z tego co już latam tymi samolocikami drukowanymi, te, które mają rozpiętość około metra, to one te 700 gram, 800, nawet do kilograma jak ważą, to jest całkiem dobry wynik. To nie chodzi o tyle o wynik, co efekt podczas latania, bo są dość stabilne. Przy okazji jednego z samolotów, chyba Avia, miałem dwie wersje, jedna lekka, druga ciężka i się okazało, że nawet ta lekka, no lepiej było dołożyć akumulator i latać jako cięższa wersja niż jako lekka, po prostu był stabilniejszy. No ale tu mamy, tato, oszukasz, a fizyki nie oszukasz. No proste sprawy. Ok, żeby nie przedłużać za bardzo, 4 minuty lotu na akumulatorku 1300 i on ma tutaj jeszcze na koniec, jak już patrzyłem, 3,8, jak już chwilę odsapnął. No to jeszcze będzie okazja na testowanie. Za dnia bym przyjechał. No tak jak wspomniałem na początku, czasu ostatnio mało. Gdybyście mieli jakieś pytania, komentarze, tam sekcja na dole jest do tego przeznaczona. Proszę, wykorzystujcie. Dziękuję za oglądanie. Do następnego filmu. Cześć!